Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj, słuchajcie, gra z gatunku, który nieczęsto będzie gościł w tym programie, mianowicie RPG. Jak wiecie, nie gram w RPG, ale tym razem postanowiłem zrobić wyjątek z tego względu, że ten RPG, jak grałem w niego wiele lat temu, bardzo mi się podobał i w pewien sposób był przełomowy. Ale zanim Wam zaczniemy opowiadać historię o grze Stone Keep, który zaraz Wam pokażę, małe wprowadzenie na temat RPGów. Jest to takie mini historia RPGów od czasów, kiedy ja pamiętam. W latach 90., gdy grało się w RPG, takie tytuły jak Dungeon Master, czy Eye of Beholder, czy też amigowski Ishar, w tamtych grach nie stawiało się na grafikę. Dzisiaj gra RPG, to synonim gry RPG, to na przykład seria The Elder Scrolls czy Dead Souls. Jednakże kiedyś gry RPG wywodzące się z papierowych RPGów, grafika w nich nie była po prostu istotna. Zazwyczaj w takich tytułach jak Dungeon Master, czy Eye of Beholder, czy Lands of Lore, z tego co pamiętam, grafika była gdzieś na wielkości 1/4 ekranu. Pozostałe części zajmowały ważniejsze rzeczy niż grafika, mianowicie rozwoje postaci, uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. I tak wyglądały gry RPG. W sumie często w tych tytułach pojawiał się jeszcze niewielki pierwiastek gry przygodowej, to znaczy, że gdzieś trzeba było znaleźć jakiś przedmiot, użyć go, ale w większości wypadków to ciągle przemierzanie tych samych lokacji, które wyglądały dokładnie tak samo. Zazwyczaj były to lochy, walka z kolejnymi, coraz mocniejszymi stworami i pakowanie postaci, no i oczywiście zbieranie fantów. Wtedy, w latach 90. gry RPG, gdy poruszaliśmy się po podziemiach, poruszanie następowało skokowo, to znaczy mogliśmy się obracać o 90 stopni bez płynnej animacji pomiędzy przejściami, także tak to wyglądało. Słuchajcie, w 90 roku dwóch deweloperów postanowiło stworzyć grę Stone Keep. Początkowo planowali tą grę wydać na dyskietkach i byłby to typowy RPG. Jednakże czas developingu przedłużał się tak bardzo, że już zahaczyło o premierę CD-ROMu, więc twórcy zdecydowali się, że skoro już są CD-ROMy, no to wydajemy tą grę na CD-ROMach. Oczywiście wiązało się to ze sporymi zmianami. Pierwsze co, to zdecydowano się zrezygnować z wcześniej rysowanych wszystkich postaci i wrogów w grze, a zamienić je na postacie odgrywane przez aktorów. Oczywiście dodać jeszcze wokale, dodać fajne intro z aktorami. Koniec końców cała gra powstawała 5 lat i początkowy budżet, który zakładał $50,000 na produkcję, rozrósł się na samym końcu do $5 milionów na produkcję. Dzisiaj wydaje się to niewiele, budżet $5 milionów to jest nic, ale w tamtych czasach, gdy gra kosztowała 50-30 tysięcy dolarów, budżet 5 milionów robił naprawdę potężne wrażenie. Co ciekawe, z niewielkiego zespołu deweloperskiego po 5 latach zespół rozrósł się do 200 osób, które pracowały nad tym tytułem. I oczywiście gra to Stone Keep. Stone Keep jest, słuchajcie, grą z takimi naleciałościami RPGowymi, których po prostu szczerze nienawidzę. I zaraz Wam o wszystkim powiem. Jak widzicie, świetne pudełko z laserową tutaj grafiką, nie wiem czy to widać. Pokażę bliżej. Słuchajcie, gdy zdecydowano się wydać grę na CD-ROMie, no powstał problem, czym tak naprawdę ten CD-ROM upchać. Tak jak mówiłem, wcześniejsze RPG nie stawiały zupełnie na grafikę. Grafika była tam drugorzędna. Natomiast tutaj no, czymś trzeba było wypełnić te 650 mega na płycie, żeby no, było to warte tej płyty. Słuchajcie, autorzy zdecydowali się na pewien ciekawy zabieg. Otóż we wcześniejszych RPGach, jak mówiłem, postać poruszała się skokowo. Natomiast w Stone Keepie postanowiono zrobić całą grafikę renderowaną z płynnym przejściem pomiędzy poszczególnymi lokacjami. Nie było to oczywiście tak jak w Doomie, czy też w grach FPP, gdzie możemy poruszać się płynnie. Oczywiście nadal obrót następował o 90 stopni, jednakże nie było już przeskoku, tylko pomiędzy jednym obrotem a drugim następowała płynna animacja. To możecie zobaczyć teraz w filmach. Oczywiście postanowiono dodać
efektowne intro. Słuchajcie, samo intro z aktorami, które trwa, nie wiem, jakieś tam 3 minuty czy 2 minuty, kosztowało $500 000. Dzisiaj takie intro, średnio ogarnięty grafik byłby w stanie zrobić w ciągu jednego dnia, ale kiedyś to oczywiście było troszkę inaczej. Także autorzy postanowili wypchać tą płytę właśnie takimi animacjami poszczególnych, właśnie tym płynnym przesuwem. Dodatkowo wszyscy wrogowie, wszystkie postacie, które występują, są odgrywane przez profesjonalnych, nie wiem czy przez profesjonalnych, może nie, ale przez aktorów. Gdy Stone Keep wyszedł, wzbudził śmiech wśród gawiedzi RPG-owych. Wyśmiewali go przede wszystkim za to, że gra była strasznie prosta. Ale wiecie co? Do Stone Keepa podchodziłem 5 razy i nigdy mi się nie udało go skończyć. I tym razem też mi się nie udało go skończyć, bo Stone Keep jest koszmarnie trudny. Chociaż wierzcie mi, że w tamtych czasach wyśmiewano go za poziom trudności i za to, że mało było RPG w RPG-u, to znaczy za mało było, ogólnie RPG polegały na tym, żeby levelować postacie o jakieś tajemnicze, różne umiejętności, których ciężko było rozszyfrować. Natomiast tutaj jest dosyć to prościej rozwiązane, tych umiejętności mamy parę, nie mamy jakiegoś bardzo rozbudowanego drzewka i ogólnie Stone Keep był wyśmiany przez hardkorowych fanów RPG-ów. Tak jak mówię, Stone Keep podchodziłem 5 razy, nigdy mi się nie udało go skończyć, za każdym razem przechodziłem coraz dalej. A dlaczego go nie skończyłem? Ano dlatego, że Stone Keep ma te swoje naleciałości tych RPGów, starych RPGów z lat 90. Jakie to naleciałości? Słuchajcie, po pierwsze, rzecz, która mnie doprowadza zawsze po prostu do szewskiej pasji, to iluzoryczne ściany. Są to ściany, przez które można przejść, a które nie są w żaden sposób zaznaczone, że są iluzoryczne i nie wiemy, czy tutaj jest ściana, czy nie, więc trzeba chodzić z nosem przy ścianie, każdą ścianę sprawdzać, czy da się przez nią przejść. Co ciekawe, później dostajemy specjalnego orba, który umożliwia nam zobaczenie, czy jest przejście w danej ścianie, ale za każdym razem, jeżeli chcemy zobaczyć, gdzie jesteśmy, musimy włączyć menu, wyjąć tego orba, położyć go na ziemi, poczekać aż ten orb się zaświeci i pokazuje on nam niewielki wycinek mapy, gdzie możemy zobaczyć, czy możemy przejść w danym miejscu, czy też nie. Doprowadzało mnie to naprawdę do szewskiej pasji. I druga rzecz, która tym razem uniemożliwiła mi przejść, a wierzcie mi, że grałem w Stone Keepa, jest to najdłużej grana przeze mnie gra w serii To było grane. Grałem w nią wiele miesięcy, 6-7 miesięcy i nie mogłem jej po prostu dokończyć. I gdy już tym razem byłem już w przedostatnim poziomie i okazało się, że nie mogę tej gry skończyć. Dlaczego? Ponieważ gra przepuszcza Was na kolejne poziomy, pomimo tego, że nie zrobicie czegoś ważnego w poprzednich poziomach. Tak naprawdę nie wiecie w pewnych momentach. Ja powiem Wam, na czym się zawiesiłem. Otóż znajduje się taki orb, gigantyczny orb i trzeba mieć specjalny run zmniejszania, aby ten orb zmniejszyć i może schować do kieszeni. Kłopot jest taki, że pierwszą część gry grałem całkowicie bez opisu. Ja tego runa nigdy nie spotkałem, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Dopiero później, gdy gra już stała się tak koszmarnie trudna i tak koszmarnie pokręcona, zacząłem grać z opisem i w pewnym momencie wyskakuje użyj runu do zmniejszenia orba. I w tym momencie, gdy przejrzałem opis, ten run był do znalezienia wiele levelów wcześniej, a ja już nie mogę wrócić. I niestety na tym moja gra się skończyła. I takich elementów w Stone Keepie jest bardzo dużo. Bardzo często zdarzy Wam się, że przejdziecie już daleko i nagle zapomnieliście o czymś i może uda Wam się wrócić. Nie twierdzę, że nie, ale jeżeli jesteście w tym poziomie co ja, no to już wrócić się nie da. Aczkolwiek jeszcze się nie poddałem, jeszcze spróbuję wrócić, ale wydaje mi się, że to chyba już jest niemożliwe. I te wszystkie rzeczy, które są, no są bardzo takie deprymujące, muszę przyznać. I kolejną rzeczą na przykład mapa. Mapa, która nie zaznacza zupełnie obiektów ważnych dla rozgrywki. To znaczy gdzieś znajdziemy na przykład jakieś drzwi, na mapie się Ci to nie odznaczy. Musisz sam sobie odznaczyć. Mało tego, musisz sam napisać, co oznacza w tym miejscu czerwona kropka. Ponieważ mapa jest zorganizowana w tak ciekawy sposób, że możemy sami nanosić notatki na mapę. No jest to dosyć też, powiem szczerze, męczące. Ok, czym jest Stone Keep? Wcielamy się w Drake'a, młodego księcia Drake'a, który właściwie to wiecie co, ja już nie pamiętam, o co tam chodziło. Wiem, że to było jakoś, że on trafił do podziemi i musi pokonać jakiegoś złego czarownika. No i poprzez wiele poziomów stara się do tego czarownika dojść. Tak mniej więcej. Sorry, jeżeli troszkę
tutaj poknociłem sytuację, ale powiem Wam szczerze, że już to było tak dawno temu, że nie pamiętam, o co chodziło w tym Stone Keepie, gdy zacząłem w niego grać. Słuchajcie, parę fajnych motywów w Stone Keepie, które zostały całkiem nieźle rozwiązane, a które często wzbudzają we mnie salwy śmiechu w grach RPG. Nawet w takiej najnowszej jak na przykład Skyrim. Otóż zawsze mnie dziwiło, kiedy bohater w grach RPG może nieść 10 mieczy, 20 toporów, 3 jakieś jeszcze zbroje i 20 kg kamieni. W Skyrimie to było tyle fajnie rozwiązane, że postać mogła dźwigać tylko określoną ilość kilogramów, ale oczywiście mogliśmy tych mieczy nieść bardzo, bardzo dużo i było to strasznie głupie. Natomiast w Stone Keepie wiele lat wcześniej postanowiono poradzić sobie z tym problemem w dość sprytny sposób. Otóż Drake posiada magiczny pergamin i każdy przedmiot, który znajdzie, automatycznie zamienia się w rysunek na tym pergaminie, więc praktycznie on nie nosi żadnego przedmiotu, a wszystko nosi w postaci rysunków na pergaminie i w momencie, kiedy weźmie z tego pergaminu przedmiot, no to on się jakby urzeczywistnia. Taki trochę zaczarowany ołówek. Muszę przyznać, że to było całkiem nieźle rozwiązane. Kolejną rzeczą, która była śmieszna w czasach w RPGach z tych lat 90. to to, że zawsze naszą drużynę mogliśmy obejrzeć en face, czyli stali oni jakby przed nami. Kamera stała przed drużyną i mogliśmy zobaczyć, jakie mają uzbrojenie, jakie mają, nie wiem, hełmy, jakie mają zbroje, jaką mają broń w dłoniach i one były wszystko tak pokazane. I to było też dosyć głupie, no bo to wyglądało jakby, nie wiem, jakiś kamerzysta to filmował. I w Stone Keepie też postanowiono sobie tutaj poradzić. Otóż Drake posiada tak zwane magiczne lustro, które umożliwia mu obejrzenie całej drużyny, w co jest poubierana. To jest taka pierdoła, właściwie nie warta, może dla wielu z Was nie warta wspomnienia, ale starali się jakby urealnić rozgrywkę, stwarzając pewne przedmioty, które faktycznie miały sens to wszystkie elementy, które działy się w Stone Keepie. Słuchajcie, sam Stone Keep, tak jak mówię, jest typowym RPG-iem. Zbieramy drużynę, zbieramy fanty, przechodzimy kolejne poziomy, kolejne zamczyska. Rozmawiając co ciekawe z postaciami, ponieważ jest tutaj silnie zarysowany wątek przygodowy. Jest parę naprawdę fajnych motywów typu uwolnienie smoka z podziemi, gdzie smok zajmuje bardzo dużą część podziemi i chodząc po nich często widzimy fragmenty, a tutaj jest łapa, tutaj głowa, tutaj kawałek ogona. Bardzo fajnie zostało to zorganizowane. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobało. Niemniej jednak pomimo tego, że gry nie udało mi się skończyć, gra sprawia naprawdę masę radości. To jest troszkę taki RPG ze starych czasów, ale wierzcie mi, że gra jest bardzo trudna, ale bardzo satysfakcjonująca i sprawia masę radości, szczególnie, że są dosyć śmieszne dialogi, całkiem nieźle zorganizowana walka, no i muszę przyznać, że grało mi się w to bardzo przyjemnie, aczkolwiek tak jak mówię, musicie pamiętać, że to jest gra z zeszłej dekady, czyli tak naprawdę już takich RPGów tak jak Stone Keep się nie robi. Słuchajcie, zanim przejdziemy oczywiście dalej, no to teraz pokażę Wam co w pudełku. Jak widzicie, pudełko jest bardzo ciekawie zorganizowane. Posiada tutaj ten laserowy nadruk takiego szkieletora. Nie wiem, czy to jest edycja kolekcjonerska, czy specjalna, czy wszystkie te edycje posiadały coś takiego. Natomiast w pudełku muszę przyznać, że już jest dosyć bogato w środku. Autorzy dali nam naprawdę masę fajnych rzeczy. Znaczy masę, no może nie masę, ale niespotykane rzeczy dzisiaj, żeby w normalnej edycji takie fajne rzeczy dostać. Przede wszystkim dostajemy manual, cieniutki manual, ale do tego zaraz dojdziemy. Oczywiście dostajemy płytę z grą Stone Keep. Nawet z tyłu jest właśnie zdjęcie tego smoka, o którym Wam opowiadałem, którego można znaleźć w podziemiach. Dalej dostajemy jakąś informację, taką książeczkę dosyć grubą na temat uruchomienia gry na PC-cie. Niewypełniona karta rejestracyjna. No zobaczcie, nawet wnętrze pudełka było też pokryte taką grafiką The Greatest Role Playing Game Ever.
Tutaj jest na dole napisane. Także no muszę przyznać, że ładnie to wszystko było wykonane, ale w grze, w pudełku z grą znajdowało się jeszcze coś. Była to książka Terra's Awakening, która wprowadzała nas w świat gry Stone Keep. Książka wcale nie cienka, 128 stron, nawet są jakieś obrazki, jak widzicie, ale dosyć dużo tekstu i był to fajny, naprawdę fajny dodatek, który wprowadzał nas w grę. Zamiast w manualu wyjaśniać nam na sucho jakiejś zawiłości fabuły, książka była naprawdę fajnym dodatkiem. Muszę przyznać, że naprawdę czytałem tę książkę, bo ona jest co prawda po angielsku, ale czytałem ją przed zagraniem w Stone Keepa. Jest całkiem fajnie wprowadza w klimat i pozwala wczuć się właśnie w całą tą grę. Słuchajcie, na koniec, czy polecam Stone Keepa? Słuchajcie, jeżeli lubicie RPG, podobają Wam się RPG, trudne RPG, to nie jest trudność, jaką mogliście spotkać w Dark Souls czy w grach tego typu, gdzie ginęliście głównie za sprawą nieznajomości, na przykład schematu działania przeciwnika, bądź nie wiem, nie klikaliście za szybko mieczem, jak w Diablo. Tutaj gra jest ciężka z troszkę innego powodu, dlatego że poziom trudności jest bardzo wyśrubowany. Nie tyle, że się ciężko walczy, bo bardziej chodzi o to, że bardzo szybko giniemy z powodu zadawanych ran. Niewiele jest rzeczy, które możemy zjeść, żeby nasza postać odzyskała zdrowie i w ten sposób to jest trudne. I muszę przyznać, że kolejne poziomy są coraz trudniejsze. Znajduje się też tutaj kultowy poziom z krzatami leśnymi, które śpiewają. Jest to taki typowo zrobiony dla jaj poziom, ale też trzeba przyznać, że autorom nie zabrakło poczucia humoru przy tworzeniu tej gry i muszę przyznać, że raz czy dwa tam pod wąsem się uśmiechnąłem. Ale w większości wypadków jest to typowy RPG, czyli idziemy, walczymy, zbieramy fanty, szukamy iluzorycznych ścian. No i staramy się oczywiście pokonać tego wielkiego Shadow Kinga, który jest na końcu tej gry. Słuchajcie, no mi się udało przejść tylko do przedostatniego poziomu. Jeszcze będę próbował, zapowiedziałem, że jeszcze będę próbował. Gra, w której ginąłem niesamowitą ilość razy, którą straciłem niesamowitą ilość nerwów, flugałem, darłem się, waliłem głową o ścianę, ale do przedostatniego poziomu mi się udało dojść. No co dalej? Nie wiem czy jeszcze mi się uda, bo naprawdę gra mnie, słuchajcie, naprawdę wciągnęła. I sama fabuła, i samo łażenie po lochach. Kolejna rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć, jeszcze nie polecam grania bez opisu. Możecie spróbować, ale bez opisu ta gra jest praktycznie niemożliwa do przejścia. Można już pogubić się w drugim czy trzecim lochu, natomiast opis jakoś mówi przynajmniej, co trzeba zrobić, ponieważ tak jak tutaj mówiłem, nie mamy często zapisanych celów naszej misji. Musimy sami dedukować, co właściwie chcemy zrobić. Słuchajcie, tak czy tak, jest to kawał historii gier RPG-owych. Dzisiaj troszkę może zapomniany, ale nadal naprawdę świetny tytuł, który potrafi bawić, doprowadzić po prostu często do szewskiej pasji, ale niesamowita, ogromna płynie satysfakcja, gdy przejdziecie kolejny poziom, gdy pokonacie kolejnego wroga i gdy rozwiążecie kolejną zagadkę. Polecam Wam Stone Keepa, jeżeli jesteście hardkorowymi fanami RPG-ów. To jest, tak jak mówię, RPG z dawnych czasów, gdzie troszkę nacisk był położony na troszkę inne elementy niż dzisiaj. Warto wspomnieć na przykład, że taka gra Ishar, która oferowała otwarty świat, była na jednej dyskietce, a zapewniała dziesiątki godzin zabawy. Natomiast tak jak widzicie, tu chciałem wspomnieć o tym dlatego, że gry wcześniej stawiały właśnie też na otwarte nawet czasami światy, ale ilość questów, jakie można było zmieścić na jednej czy dwóch dyskietkach, była po prostu oszałamiająca. A tutaj macie płytę CD, na której niestety co prawda większość zajmuje grafiki i troszkę filmów, ale niemniej jednak i tak się bardzo przyjemnie gra. Nie prędko pojawi się kolejny RPG w To Było Grane, także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i zapraszam Was do zapoznania się z grą Stone Keep. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.